Dzień dobry, znajdujemy się w miasteczku Suchowola, które znajduje się w geometrycznym środku Europy. Miasto to liczy około 2200 mieszkańców. Przejdziemy się po tym mieście, zobaczymy jak wygląda geometryczny środek Europy i inne ciekawe miejsca w tym miasteczku. Spacer rozpoczynamy w przypadkowym miejscu na ulicy Białostockiej i idziemy w kierunku Parku Miejskiego. Po drodze zwracamy większą uwagę na stare, drewniane budynki. Suchowolę założono jako wieś królewską w XVI wieku, w czasie zasiedlania królewskiej Puszczy Nowodworskiej. Wieś rozwijała się dobrze przy szlaku handlowym z Mazowsza do Grodna. W wiekach XVII i XVIII rozwinął się handel zbożem, bydłem oraz końmi. Na rozwój miasta wpłynęli Tatarzy, zajmujący się wyprawianiem skór, i Żydzi zajmujący się handlem oraz rzemiosłem. W 1777 roku Suchowola otrzymała prawa miejskie, które odebrano jej w 1950 roku. Ponownie status miasta nadano Suchowoli 1 stycznia 1997 roku. W 1775 roku kartograf i astronom królewski Szymon Sobierajski określił Suchowolę jako miejsce, gdzie krzyżują się linie łączące najdalsze punkty Europy. Od tej pory Suchowola uważana jest za geometryczny środek Europy. W parku ustawiono głaz oraz tablicę symbolizującą ten fakt. Za chwilę zobaczymy to miejsce. Doszliśmy do Parku Miejskiego imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest łuk papieski. Łuk stanowi część ołtarza polowego, przy którym papież Jan Paweł II celebrował mszę świętą w Białymstoku, na lotnisku w Krywlanach. Było to podczas podróży apostolskiej do Polski w 1991 roku. Ma on 43 metry rozpiętości, 22 metry wysokości i waży 18 ton. Przeniesiono go do Suchowoli w 1993 roku. Obecnie łuk ten stanowi także element herbu miasta, wraz z koniem rasy sokulskiej. Natomiast konie rasy sokulskiej są symbolem czwartkowych targów odbywających się w mieście od 1698 roku. Przed łukiem stoi pomnik księdza Jerzego Popiełuszki. Pod łukiem widzimy 3 oczka wodne będące fontannami, a za łukiem jest głaz z tablicą informującą o nadaniu miana środka Europy. Geograficzny środek Europy jest trudny do jednoznacznego wyznaczenia. Jego położenie można wskazać stosując różne kryteria. Tutaj ten środek Europy wyznaczył w 1775 roku kartograf i astrolog królewski Szymon Antoni Sobierajski. Określił on to właśnie miejsce, gdzie krzyżują się linie łączące najdalsze punkty Europy. Według innych obliczeń środek Europy znajduje się na Litwie niedaleko Wilna, a według jeszcze innych obliczeń jest on na terenie Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy. Czyli można powiedzieć, że jak kto liczy i odpowiednio uzasadnia, to środek Europy może być w ogromnej ilości miejsc. Niemniej jednak tutaj mamy miejsce wyliczone już w 1775 roku. Z lewej strony, wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej mamy pomnik w hołdzie poległym i pomordowanym w walce o wolność ziemi suchowolskiej. Są także dęby pamięci dla uhonorowania pomordowanych osób, dąb papieski posadzony w 2022 roku i dąb wolności dla uczczenia 25-lecia wolności z 2014 roku. Przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej łukowi papieskiemu, pomnikowi księdza Jerzego Popiełuszki i obeliskowi środka Europy. Nie jest przypadkowe umieszczenie pomnika księdza Jerzego Popiełuszki właśnie w Suchowoli. Urodził się on niedaleko tego miasta we wsi Okopy położonej parę kilometrów na wschód od Suchowoli, uczęszczał on tez do liceum w Suchowoli. Ten pomnik nie jest to jedyne upamiętnienie w tym mieście tego męczennika.
Z drugiej strony parku, przy ulicy Augustowskiej, jest kamienica żydowska z 1927 roku, którą właśnie oglądamy. W przeszłości Żydzi mieli duży wpływ na rozwój miasteczka. Uzyskali oni prawo do cotygodniowego targu. Kolejną społecznością w Suchowoli byli Tatarzy, których sprowadzono do Suchowoli w 1796 roku. Obie te społeczności przez wiele lat budowały wielokulturowy charakter miasta. Tuż obok w parku znajduje się plac zabaw dla dzieci, a za nim znajduje się budynek Centrum Trzech Kultur. Został on otwarty 16 września 2018 roku. Placówka promuje dziedzictwo Polaków, Żydów i Tatarów zamieszkujących te tereny, obecnie i w przeszłości. Budynek pełni dwie funkcje. Siedzibę ma tu Centrum Informacji Turystycznej, a na piętrze zorganizowane zostały sale wystawowe poświęcone wielokulturowości Suchowoli. Jest to także miejsce spotkań i warsztatów. Wiele z eksponatów znajdujących się w tym budynku pochodzi od samych mieszkańców. Tuż obok znajduje się kościół świętych apostołów Piotra i Pawła wybudowany w stylu klasycystycznym. Budowę jego rozpoczęto w roku 1879, a ukończono w 1885 roku. W czasie II wojny światowej hitlerowcy zniszczyli fasadę główną świątyni razem z dwiema wieżami. Cała fasada razem z wieżami została odbudowana w oparciu o nowy projekt. W tym kościele 16 września 1947 roku został ochrzczony pod imieniem Alfons Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, kapelan warszawskiej Solidarności, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 10 października 2010 roku w świątyni zostały intronizowane relikwie błogosławionego, które umieszczono w specjalnie przygotowanym ołtarzu, znajdującym się w lewej nawie pod obrazem księdza. Przejdziemy się wokoło kościoła, przyglądając się jego architekturze i różnym detalom w jego otoczeniu.
Wychodzimy z terenu kościoła. Mijamy drewniany budynek Urzędu Miejskiego. Skręcamy na plac Tadeusza Kościuszki. Na wprost widzimy budynek zespołu szkół w Suchowoli. To tutaj do liceum uczęszczał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przechodzimy obok budynku Straży Pożarnej, a następnie kina Kometa. Wracamy i przechodzimy na drugą stronę ulicy Świętokrzyskiej. Tutaj znajduje się Izba Pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W zbiorach znajdują się pamiątki po kapłanie, między innymi jego portrety, zdjęcia oraz legitymacja szkolna. Eksponowany jest również stół z prosektorium w Białymstoku, na którym dokonano sekcji zwłok zamordowanego. Zwiedzanie izby jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu. Idziemy z powrotem ulicą Świętokrzyską. Na skrzyżowaniu z ulicą Goniącką skręcamy w prawo i po chwili dochodzimy do Tatarskiego Centrum Kultury Islamu. Centrum jest obiektem Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej organizacji religijnej polskich wyznawców islamu. Od 2014 roku prowadzona była jego gruntowna przebudowa i rozbudowa. Remont został zakończony w 2017 roku. W tym miejscu kończymy krótki spacer po Suchowoli. Z drona widzimy zespół szkół, plac Tadeusza Kościuszki, kino i straż pożarną. U dołu jest kościół. Teraz z lewej strony widzimy ulicę Świętokrzyską i budynek z Izbą Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Teraz widzimy z lewej ulicę Goniącką i budynek Tatarskiego Centrum Kultury Islamu. A teraz widzimy ulicę Białostocką, na której rozpoczęliśmy ten film i dalej widok na miejscowość w tym kierunku. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.